lecisz na Penang i szukasz idealnego hotelu, pomożemy Ci wybrać ten najlepszy dla Ciebie. W każdym odcinku pokazujemy jeden hotel od środka. Zaglądamy do pokoi, części wspólnych, próbujemy śniadań, sprawdzamy restauracje, bary, baseny i plaże. Opowiadamy również o okolicy i podpowiadamy, dla kogo będzie to najlepszy wybór. Cześć, nazywam się Ada Chmielewska i należę do Stowarzyszenia Najlepszych Polskich Przewodników na całym świecie, Przewodnicy Bez Granic. Ze mną zobaczycie Singapur i Malezję, a dzisiaj zapraszam Was na krótki tour po hotelu Park Royal na malezyjskiej wyspie Penang. To resort, który na pewno warto rozważyć, planując swoje wakacje w Malezji. Hotel Park Royal należy do singapurskiej grupy ponad 50 hoteli na całym świecie pod 3 markami: Pan Pacific, Park Royal Collection i Park Royal Hotels and Resorts. Jesteśmy w tej trzeciej sekcji. Są to luksusowe resorty znajdujące się blisko lokalnej ludności, miast, natury i dające Wam nie tylko doświadczenie bycia odizolowanym od Malezji, ale wprost odwrotnie, byciem otwartym na centrum, gdzie dzieją się rzeczy. Jesteśmy blisko centrum w Batu Ferringhi. Główną drogą możecie tutaj dojść spacerkiem, a teraz wchodzimy do lobby hotelowego, żeby zobaczyć, jak ono wygląda i gdzie na wprost są baseny i plaża. Po mojej prawej stronie recepcja, tutaj dostaniecie klucz do swojego pokoju. Za moimi plecami wyjście prosto na basen, a po lewej stronie piękna część lobby hotelowego. Wakacje w luksusowym kurorcie zaczynają się już od pierwszych chwil. Wchodząc do Park Royal z bagażami czeka Was pyszny welcome drink o smaku grejpfrutowo-owocowym, orzeszki w karmelu. Warto zatrzymać się na dłużej w tej części lounge. Możecie też przyjść tutaj później, pograć sobie w gry planszowe, obejrzeć ciekawe albumy i książki. To naprawdę piękna przestrzeń. W lobby hotelowym możecie znaleźć lokalne gry planszowe, których koniecznie warto spróbować. Chongkak to kuleczki szklane, które według strategii przekładamy z przeciwnikiem, próbując zdobyć ich jak najwięcej, a Batu Serembang to takie klasyczne woreczki do podrzucania. Według konkretnych zasad podrzucamy, łapiemy tą samą ręką, wymaga dużo zręczności. Te dziwne wzorki tutaj, być może zastanawiacie się, co to może być. Otóż to są specjalne, tradycyjne pieczątki do malowania batiku, czyli specjalnych, tradycyjnych materiałów. Możecie zrobić to z nami na jednej z naszych wycieczek. Zapraszamy Was do lokalnej fabryki batiku, gdzie dokładnie takimi pieczątkami możecie przygotować swój własny kawałek batikowego materiału. Penang to doskonały wybór wakacyjnej destynacji, szczególnie podczas polskiej zimy. My znamy nie tylko tą wyspę, ale całą Malezję i Singapur jak własną kieszeń, bo mieszkamy tu już od lat. Prowadzimy biuro turystyczne podzwrotnikami.pl, działamy w pełni legalnie, mamy licencję biura turystycznego zarejestrowaną w Singapurze. Zapraszamy Was na wycieczki w kameralnych grupach i indywidualne, prywatne zwiedzanie. Zabierzemy Was gdzie tylko chcecie. Zapraszamy na naszą stronę podzwrotnikami.pl, aby już dzisiaj zarezerwować Waszą azjatycką przygodę. Za mną
się tuż na skraju plaży. Jest restauracja, jedna z restauracji hotelowych, włoska restauracja Gustoso. Tutaj są leżaki, hamaki, baseny, wypoczynek w ogrodzie, a tuż za mną zejście prosto na plażę. W Batu Ferringhi, jedna z najpiękniejszych na wyspie Penang. Tak jak na wszystkich plażach tutaj, odradzane są kąpiele ze względu na meduzy, które mogą się zdarzać i na to, że woda nie jest przejrzysta, ale jest tutaj mnóstwo innych atrakcji. Spacery, siatkówka, sporty wodne, to wszystko czeka Was w Batu Ferringhi. Jeśli lubicie kwiaty w domu, to pewnie mieliście albo macie w domu fikusa. Do rodziny fikusów należy też figowiec wielkolistny, pod którym stoję w ogrodzie hotelu Park Royal. Właśnie obok takiego fikusa będziecie przechodzić, idąc do restauracji hotelowej, w której możecie od 6:30 do 10:30 zjeść pyszne śniadanie. Ten bufet śniadaniowy, słuchajcie, wyróżnia się od wszystkich innych, które widzieliśmy, bo naprawdę wybór dań malajskich jest tutaj onieśmielający. Rendang, czyli mięso gotowane w mleku kokosowym i intensywnych przyprawach, jest tutaj na kilka różnych sposobów. Tutaj na przykład jest smażona ryba, tutaj jest taka potrawka ziemniaczana, warzywna z kurkumą, tutaj jest ryż w takich specjalnych zbitych kulkach, jajka w sambalu. Ja się trochę czuję, jakbym była w super malajskiej restauracji na kolacji, a nie na śniadaniu hotelowym. Oczywiście, zobaczcie, jest też klasyczne jedzenie. Tutaj są sery. Mówiłam Wam, że sery i pieczywo to są nietypowe rzeczy w Azji i w Malezji, więc dość niesamowite, że na jednym bufecie mamy zarówno tą sekcję na zachodnie podniebienia, jak i lokalne specjały i specyfiki. Na pewno nikt nie będzie głodny. W hotelu Park Royal, tak jak praktycznie w każdym, bo to totalny standard, ale warto na co zwrócić uwagę, możecie zjeść świeżo robiony roti canai, specjalnie dla Was, chrupiący, niesamowita atrakcja. W wielu hotelach znajdziecie soki albo nawet świeżo wyciskane soki, ale w mało którym jest specjalna stacja, specjalne miejsce, gdzie Pan na bieżąco wyciska te soki dla Was. Dzisiaj dostępny jest marchewkowy, ogórkowy i arbuzowy, ale jestem pewna, że w różne dni ten wybór może Was zaskoczyć. Oprócz tradycyjnej, klasycznej, pysznej kawy z ekspresu, które stoją tam z tyłu, możecie na tym bufecie śniadaniowym spróbować też lokalnej kawy i herbaty, czyli teh tarik i kopi tarik. To kawa od razu gotowo zmieszana z mlekiem skondensowanym, oryginalnie wielokrotnie przelewana z kubka w kubek, aby stworzyć taką klasyczną piankę. I zwróćcie też uwagę, że ten bufet śniadaniowy każdego dnia jest inny. Dzisiaj jesteśmy w czwartek i to jest wybór czwartkowy. Naprawdę imponująca sekcja z warzywami i owocami. O ile owoce znajdziecie w każdym hotelu, to warzywa na śniadanie nie są taką oczywistą częścią, więc warto tutaj skorzystać z tego bufetu właśnie po to. Park Royal to obiekt nastawiony na rodziny z dziećmi, dlatego nawet na bufecie śniadaniowym znajdziecie sekcję dziecięcą, specjalną zastawę i sztućce i dania przygotowane specjalnie dla dzieci. Jedna z lokalnych ciekawostek na tym bufecie śniadaniowym, której musicie spróbować, to jest zupa z kokosa
i banana. Banany są gotowane z kulkami sago w mleku kokosowym i dają taką słodką malajską zupę, którą je się na deser albo na śniadanie. Pyszne i bardzo słodkie. Odwiedziliśmy w tej serii już kilka bufetów śniadaniowych i wszystkie były pyszne. Ale powiem Wam szczerze, że chyba ten robi na nas największe wrażenie. Pełen wybór potraw, śniadaniowa kuchnia zachodnia, owoce, warzywa, roti canai, nasi lemak oczywiście, świeże nudle, dim sumy, lokalne potrawy. To wygląda naprawdę pysznie. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają pokoje w Park Royal, to zapraszam Was, żeby zobaczyć pokój z kategorii premium, oczywiście z widokiem na morze, bo to lubimy najbardziej. Ten pokój hotelowy ma wszystko, czego możecie potrzebować. Taras z widokiem, krzesłami, stołem. Tutaj część w środku, szerokie, wygodne łóżko, miejsce na bagaże, żeby było Wam wygodnie, a w szafie chowają się eleganckie szlafroki. Na każdym piętrze, tuż przy windach, znajdziecie maszynę, w której możecie uzupełnić sobie zimną, świeżą wodę i lód do Waszego pokoju. W hotelu znajduje się też wspaniałe, przepiękne spa, a jak wiadomo, tropikalne wakacje bez masażu i wanny z kwiatami chyba się nie udadzą. W hotelu znajduje się siłownia hotelowa, jak w większości, ale zobaczcie, bo ta jest naprawdę wyjątkowo urocza, aż się chce ćwiczyć. Widok na zieloną część, na ściany zieleni, kwiaty plumerii i spływające bluszcze. Aktywności dla dzieci. Jest ich mnóstwo. Jest cały dedykowany klubik w środku, Amazonia Kids Club, klimatyzowany, co będzie miłą odmianą po upale. Codziennie jakieś aktywności i to wiele w ciągu dnia. Arts and crafts, gotowanie. A co ważne, jeżeli padałoby na zewnątrz, co się zdarza w tropikach i na równiku, to tych aktywności jest więcej. Więc nawet w czasie deszczu dzieci nie będą się nudzić. Ta wielka, wysoka palma za mną nazywa się popularnie Traveler's Palm, czyli palma podróżników, ponieważ w jej mięsistych, szerokich gałęziach gromadziła się woda i lokalni mieszkańcy w Azji, przemieszczając się z wioski do wioski dżunglą, widząc taką palmę, wiedzieli, że mogą taką gałąź oderwać i napić się wody ze środka. Ta palma i
cała wystawka innych małych ziół i roślin znajduje się tutaj w rogu ogrodu hotelu Park Royal. Park Royal Penang. Dla kogo to jest wybór? Na pewno dla rodzin z dziećmi, bo jest tutaj mnóstwo atrakcji dla dzieci, jak chociażby też ta huśtawka przy samej plaży. Dla tych, którzy szukają pysznego jedzenia w ramach śniadań hotelowych, ale też w restauracjach wewnątrz hotelu. No i dla tych, którzy szukają naprawdę wysokiego standardu w resorcie. Kliknij w link i zobacz inne luksusowe hotele, które odwiedziliśmy podczas tego cyklu. A pod spodem jest nasza strona internetowa podzwrotnikami.pl, a tam zestawienie i porównanie wszystkich hoteli oraz możliwość rezerwacji wycieczek po polsku po wyspie Penang, na której mieszkamy.